Siemanko. Kiedy na różnych live'ach, shotach czy na filmikach na YouTubiku ktoś omawia kolejny jakby flop gry, kolejną złą sprzedaż, kolejne narzekanie twórców, że rynek jest trudny i że teraz ciężko jest sprzedać swoją grę na rynku gier wideo, zawsze słyszę ten sam argument, czyli wyświetlanie Steam Chartsa i pokazywanie, że przecież jest teraz więcej graczy niż kiedykolwiek, więc jakim cudem możemy mówić o kryzysie? Więc jakim cudem możemy mówić o tym, że gry jest ciężko sprzedać? Przecież jest większa baza graczy. Jeżeli jest większa baza graczy, to przecież powinno się to łatwiej zrobić. I chcę po prostu wziąć ten temat za rogi. Mam tutaj źródła, mam tutaj matematyczkę, mam tutaj liczby i mam też swoje wnioski. Tak więc zagłębimy się w ten temat i porozmawiajmy sobie, jak wygląda dzisiaj rynek gier na Steam. A ja witam Was serdecznie, jestem Artur Loska i jestem twórcą gier oraz twórcą filmików na YouTubie, kiedy czasem mądrze, czasem głupio opowiadam o swojej pasji życiowej. Czasem mądrze, więc ostatnio wypuściłem analizę, recenzję Rise of the Golden Idol, z przygotowanym skryptem, z montażem, z gameplayu i z bardziej taką ustrukturyzowaną analizą, więc jeżeli chcesz zobaczyć taki materiał, zapraszam Cię serdecznie, ale jeżeli chcesz coś luźniejszego i grillowanie z Wiedźminem, to sprawdzałem ostatnio niektóre przepisy z wiedźmińskiej książki kucharskiej, więc jeżeli chcesz luźniejszy kontencik, to jestem też dla Ciebie. A więc jak to jest z tymi graczami na Steamie? No, nie można podważyć faktu, że mamy teraz na Steamie najwięcej graczy niż kiedykolwiek. Ja wiem, Spider's Web. Let me cook. Chodzi mi ogólnie o liczby. Tak więc w styczniu 2015 roku Steam miał 8,4 milionów jednoczesnych zarejestrowanych użytkowników. W 2020 roku, kiedy każdy wie, co się stało, pewien dziad pozamykał ludzi w domu i co mamy robić w domu? No przecież nie czytać książki, przecież nie rozmawiać ze swoją rodziną, spędzać czas. Będziemy oglądać seriale i grali w gierki. To przyniosło nam ogromny wzrost graczy i wtedy Steam zarejestrował 23,5 miliona jednocześnie grających użytkowników. W 2024 mieliśmy kolejne wzrosty. 36 milionów w marcu, 38 milionów we wrześniu, by wreszcie 2 marca 2025 roku, czyli w roku, w którym nagrywam ten film, bo ja nie wiem, w którym roku oglądasz ten film, osoba oglądająca 40 milionów 270 997. Ten numer to kłopoty. Jeszcze więcej statystyk na temat graczy steamowych. Ja wiem, moglibyśmy rozmawiać o całym rynku, moglibyśmy zahaczyć jeszcze o konsolę, ale skupmy się na Steamie jako na taki papierek lakmusowy, na taki przykład całej branży, jak to wygląda. Bardzo reprezentatywny, widząc te liczby. Steam w 2021 roku miał około 132 miliony aktywnych użytkowników. 69 milionów ludzi codziennie używało Steama. Mieliśmy tam te liczby 40 milionów naraz. Tutaj jest, że codziennie około 69 milionów. Śmieszna liczba ludzi używa Steama. I jak widzimy na tym wykresie, z roku na rok, tak jak mówiliśmy wcześniej, z roku na rok ten rekord jednocześnie grających osób cały czas rósł do niesamowitych, niebagatelnych 40 milionów. Jeżeli zabierzemy tą statystykę, tylko tą jedną statystykę, czyli aktywni użytkownicy na Steamie, czyli te 69-70 milionów ludzi, którzy codziennie wchodzą na Steama i codziennie w coś grają. Te 40 milionów ludzi, którzy w jednym momencie siedzieli na Steamie, przy komputerku, przy Steam Decku i przy jakimkolwiek urządzeniu, które obsługuje Steama i grało. Jeżeli bierzemy tylko tą liczbę, to rzeczywiście możemy powiedzieć, o co wam cholera chodzi. I tutaj trzeba pod uwagę zabrać inne statystyki, które wpływają na to, jak rozdziela się uwaga graczy, jak gracze grają, co grają, jakie mają nawyki i jak podchodzą do nowych tytułów. I ja wiem, w tym filmie jest bardzo dużo statystyk, w tym filmie jest bardzo dużo liczb, ale tutaj trochę wchodzę w argumentację z pewną grupą twórców na YouTubie, których nie ukrywam, oglądam, w których nie ukrywam, nie zgadzam się, czego jest owocem jest ten film, z argumentami, ale oni właśnie posługują się matematyką, liczbami, statystykami. Tak więc oczywiście będzie segment moich opinii, które są moje, więc
jakby sobie roszczę do nich prawo i nie mówię, że to jest prawda objawiona, ale liczby to liczby, więc przejdźmy do kolejnych cyferek. Serwis TechSpot, powołując się na SteamDB, stronę, która powinna być większości wam znana, a przynajmniej większości ludziom, którzy się interesują statystykami, jak wygląda rynek gier na Steam i jak wyglądają liczby. A dla tych, którzy nie wiedzą, jest to portal, który stara się jak najdokładniej oszacować różne liczby, które opisują nasz rynek, czyli właśnie liczbę graczy, ile sprzedanych kopii, ile mamy w piku, ile mamy w danej godzinie graczy, więc jeżeli kręcą was statystyki, to zostańcie księgowym po pierwsze, a po drugie wejdźcie na SteamDB. W roku 2024 wyszło na Steamie 18 965 gier. To jest bardzo dużym wzrostem, jeżeli chodzi o rok poprzedni, bo w poprzednim roku, 2023, wyszło 14 310 gier. Dla porównania, w roku 2020, czyli wiemy, co się wtedy stało, wiemy, co zaszło, niektórych słów nie można na YouTubie używać, a niektórych nie będę używać tych zamiennych, bo używają je tylko szury i ludzie bardzo podejrzani. 2020 rok, 9686. I w 2026 roku, kiedy Steam wystartował, na Steama weszło, uwaga, 70 gier. Czyli w 2006 roku, w którym startował Steam, wyszło w całym roku 70 gier, a w 2024 wyszło 52 gry dziennie. I to jest jeden z faktorów, dla którego naprawdę rynek dzisiaj, szczególnie jeżeli chodzi o indie i szczególnie jeżeli chodzi o AA, bo dla mnie rynek AA-owy jest teraz jednym z najcięższych, w jakim przyszło nam operować, jeżeli oczywiście jesteśmy twórcą, który operuje w tym AA. Jeżeli chodzi o produkcję AA, czyli też tak zwane indie premium, są to gry, które jeszcze nie są AAA-ami, czyli grami z bardzo wysokimi budżetami, z bardzo dużą ilością osób zaangażowanych i z dużymi nakładami na marketing, ale nie są to też gry indie, czyli to nie są te gry z niezależnym rodowodem. I tutaj też oczywiście możemy nagrać cały film i całą dyskusję, co uznajemy za grę indie, a co nie. No bo tutaj kilka argumentów. No bo czy można być indie, jeżeli masz wydawcę? Czy można być indie, jeżeli pracuje przy tym 30 osób? Do którego budżetu liczymy indie? No ale bardzo uproszczone definicje będę stosował, czyli gry indie to są gry małe, niezależne, o mniejszym budżecie, a gry te AA są gdzieś po środku, czyli mamy już o wiele większy budżet, na który nie pozwolił sobie niezależny twórca indie czy małe studio, ale to jeszcze nie jest ten budżet, którym dysponuje AAA. Czyli dzisiaj gracz, wchodząc na tego Steama, jesteś jednym z tych 70 milionów ludzi, którzy wchodzą codziennie na Steama. Jeżeli chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi grami, to masz 52 gry do przejrzenia codziennie i to są dane z tamtego roku. Zakładam, że w tym roku będzie jeszcze więcej. Czy jesteśmy zalani, dosłownie jako gracze, jesteśmy zalani nowymi tytułami, nowymi grami na Steamie, a z drugiej strony, jeżeli jesteśmy twórcami, to jesteśmy zalani i toniemy w potoku różnych nowych premier. To, co przysparza nowe wyzwania, jakby wyzwania marketingowe, wyzwania promocyjne, bo twierdzenie, że no, jeżeli wydasz dobrą grę, no to ona sama się obroni, nie musisz jej marketingować. Ja nie mówię tutaj o takim typowym korporacyjnym marketingu, czyli musisz wydawać ogromne pieniądze na reklamy, musisz być na płatkach śniadaniowych, a jakaś gwiazda musi powiedzieć super gra ziomuś, kup moją grę ziomuś. Tutaj mi chodzi o ten marketing internetowy, socialowy, przy wykorzystaniu właśnie youtuberów, streamerów, tiktokerów, instagramerów. Chodzi mi o to, jeżeli nie złapiesz się na viral, albo nie zadbasz o to, żeby jacyś streamerzy, jacyś youtuberzy o tobie mówili, albo nie masz super dużo siana na marketing, ale jeżeli masz super dużo siana na marketing, to ciężko mówić o indie, to po prostu, nawet jakbyś zrobił najlepszą grę na świecie, to i tak nikt nią nie zagra i nikt się nie dowie, że ta gra jest super, nie? Nikt się nie dowie, że to będzie najlepsza gra na świecie. To, że gra jest dobra, to nie znaczy, że się sprzeda. To, że gra jest dobra, to
ma o wiele większe szanse, że właśnie złapie się na viral, bo ktoś, jakiś streamer, jakiś youtuber, ktoś bardziej wpływowy, jakiś tak zwany influencer załapie twoją grę, bo fakt, że jesteśmy zalewani przez gry i w większości nie do końca wartościowych. To, że dzisiejsze tworzenie gier, jeżeli chcecie taki filmik, dajcie mi znać w komentarzu z mojej perspektywy, to, że dzisiaj tworzenie gier jest całkiem proste, jest o wiele prostsze niż kiedyś, o wiele prostsze niż kiedyś, macie o wiele większe możliwości, silniki są o wiele łatwiejsze i bardziej przyjazne w obsłudze, macie już same template'y, asety na różnych sklepach, gdzie możecie po prostu wziąć ten aset, coś tam podreperować na Steama. To, że jest jakaś super weryfikacja na Steamie, to jest akurat żart. To jest wiadomy fakt. Ale jest jeszcze jeden fakt, którym osobiście mnie całkiem uderzył, bo jak się zastanawiałem nad tym tematem, bo właśnie słyszałem te opinie raz po raz od różnych twórców i zastanawiałem się, no rzeczywiście, to jest fakt, z którym ciężko jest dyskutować, bo widzisz tą liczbę tych graczy, którzy są na Steamie, widzisz te miliony graczy, ciężko jest bez danych i statystyk odbyć argument, że przecież jest dużo graczy, a ty wydajesz grę. Teraz masz o wiele łatwiej, żeby trafić do tych graczy. Teraz masz o wiele łatwiej, bo jest o wiele większy rynek. Ale gdy odkryłem pewną statystykę, która bardzo mnie uderzyła, w mig zrozumiałem, dlaczego tak jest. Znaczy, ja z tyłu głowy podejrzewałem, ale teraz mam po prostu na to liczby. Otóż na GDC, czyli takiej jednej z większych konferencji branżowych game devowych, pan Bear Porter, dyrektor Newsu, czyli firmy konsultingowej w branży wideogier, miał talka, gdzie przedstawił pewne analizy. I pewne analizy, które oparli na ankiecie, na 73 tysiącach graczy i na danych z 10 tysięcy gier, gdzie oszacowano i obliczono, że rynek graczy PC-towych to jest teraz, uwaga, 907 milionów graczy. I co się okazało z tej ankiety? Że 67% graczy, a dokładnie 67 godzin spędzonych na grach na PC-cie zostało spędzonych na grach, które są starsze niż 6 lat. Idąc dalej, kolejne 25% czasu spędzonego przy grach komputerowych było spędzone w grach, które są 2 lata do 5 lat starsze. Czyli 67% na grach, które mają już 6 lat i więcej, 25% kolejnych na grach, które mają od 2 do 5 lat. I 8% godzin, bo to nie są gracze, 8% godzin spędzonych w grze, właśnie sobie rozmalam moje otoczenie, bo macham łapami jak debil, i te pozostałe 8%, które nam zostało spędzone na grach, które były młodsze niż 2-letnie. Tak więc podsumowujmy sobie, 92% graczy nie gra w nowe gry, a dokładniej, żeby być bardzo dokładnym, 92% godzin spędzonych na grach PC-towych nie są spędzone na grach nowych. I o tym rynku mówimy właśnie. 7% godzin zostało spędzonych w Counter-Strike'u i Counter-Strike'u 2, w 6,4% w League of Legends, 6,2% w Robloxie, 5,8% w Docie i 5,4% w Fortnite'cie. I przechodząc szybko na statystyki Steam, na Steam Charts, widzimy, że najlepiej ogrywaną, najbardziej ogrywaną grą jest Counter-Strike, czyli gra usługa, Dota, czyli gra usługa, PUBG Battlegrounds, czyli gra usługa, Bongo Cat, nie mam bladego pojęcia, co to jest za gra. Bongo Cat potrzebuje twojej pomocy. Kod Bongo potrzebuje więcej czapeczek. Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz, kod Bongo uderzy pasek zadań. Pisz, kliknij, graj, pracuj, żeby zdobywać więcej punktów. Dobra, to jest Idle Clicker. Marvel Rivals, Apex Legends, to jest kolejne gry, usługi. Banana. Czym jest kurwa banana? Idle Clickerem, oczywiście. Sprzedaje przepis na duże pieniądze, ale zróbcie Idle Clickera. Wallpaper Engine to jest aplikacja do po prostu dynamicznych tapet. Helldivers 2 gra usługa, Call of Duty gra usługa. W 11 miejscu mamy pierwszą dużą grę AAA, czyli
Baldur's Gate 3, a później co mamy? Rust, gra usługa, Delta Force, później Tom Clancy Rainbow Six Siege, gra usługa, Stardew Valley, pierwszy indyk na 15 miejscu, co jest akurat bardzo imponujące. Stardew Valley tyle lat się trzyma, jeszcze tyle graczy w niego gra, to jest really naprawdę impressive. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten rynek jest ogromny, ten rynek jest bardzo duży. Graczy jest ogrom, 900 milionów, to jest takiej liczby nawet nie umiem sobie wyobrazić, proszę Państwa, tyle zer. Ale 92% z tych graczy gra w gry, które nie są nowe. I jak zestawimy sobie to ze statystykami gier usług, to widzimy dlaczego, ponieważ to są właśnie te gry usługi. To są właśnie gry, które są zaprojektowane i przewidziane jako gry online, jako gry usługi, jako gry, które mają angażować, jako gry, które mają żyć długo poprzez dostarczany nowy content, nowe sezony, nowe battle passy i te wszystkie różne mechanizmy. Wiecie, jak działają gry usługi. Jak nie wiecie, to możemy sobie o tym porozmawiać na następnym filmie, bo ja już widzę, że nagrywam pół godziny, a nie chcę, żeby ten film trwał godzinę, bo wam obiecałem, że nie będę gadać godzinę o tym temacie. I tutaj jeszcze biorąc pod uwagę kilka mniejszych, ale bardzo ważnych aspektów, na przykład zwiększające się ceny gier z 70 na 80, na 90, na 100 praktycznie za chwilę. Zobaczycie, że będziemy mieli 100. I moglibyście powiedzieć, że to nie wpływa na rynek gier niezależnych, bo tutaj raczej rozmawiamy o niezależnych. Nie chcę rozmawiać o tych największych grach, bo to jest zupełnie inny temat na inny film, dlaczego te największe gry flopują. Ja tutaj mówię o tych mniejszych wydawcach i o ich trudzie z wydaniem swojej gry i dotarciem do graczy. Jakby ta cena gier nie obowiązuje tych mniejszych twórców, ale też wpływa na to, ile tych gier sprzedadzą, ponieważ jeżeli dany konsument nie ma oczywiście portfela z nieskończoności, bardzo bym chciał taki mieć, ale go nie ma, i ma pewną określoną kwotę na rozrywkę, bo jeżeli mamy określoną kwotę pieniędzy co miesiąc, czy w określonym budżecie, żeby przeżyć, to mamy określoną kwotę oczywiście na to, żeby mieć gdzie żyć, mieć co jeść, mieć gdzie do tej pracy dojechać, czy na wszystkie inne rzeczy niezbędne do życia i mamy też budżet na rozrywkę. I ten budżet nie jest z gumy, a o tą rozrywkę i o tą uwagę ludzi, której nie brałem tu pod uwagę, bo braliśmy po prostu pod uwagę tylko statystyki odnoszące graczy, odnoszące ludzi, którzy rzeczywiście grają, biorą też inne rzeczy, takie jak seriale, takie jak kino, takie jak teatr, takie jak książki, kultura wyższa, niższa, średnia, al dente, wiecie, wszystko chce naszej uwagi. Ale biorąc pod uwagę same gry, na przykład przeznaczacie pewien budżet na gry miesięcznie i jeżeli te gry AAA, w które też chcesz zagrać, nie? Bo ten standardowy gracz jest największym odsetkiem tych wszystkich statystyk i to on prawdopodobnie będzie kupować gry, które wydajemy. Jeżeli chcemy trafić do takiego gracza, czy jeżeli chcemy trafić do jakiegokolwiek, a te gry AAA, w które też chce zagrać, są coraz droższe, to on ma coraz mniej pieniędzy, żeby wydać na tym mniejsze, czyli oczywiście z czegoś będzie musiał zrezygnować. Oczywiście w moim wymarzonym, idealnym świecie rezygnowałby z gier takich flopowych, AAA-owych rzeczywiście i kupowałby bardziej niezależne produkty, ale klient nasz pan, klienta jest wola. Do tego dochodzi oczywiście to, że gracze grają głównie w starsze produkty, w starsze tytuły. Tutaj bym zahaczył o ten nostalgia factor, o to, że naprawdę dużo graczy jest już, naprawdę dużo graczy wraca do starych tytułów, ale jeżeli tutaj mówimy o tych tytułach między 2 a 5 lat, to są głównie gry usługi. Te powyżej 6 lat to też są niektóre gry usługi, no bo są gry, które już trwają na rynku. Na przykład World of Warcraft 20 lat, ale też po prostu gracze grają w stare gry, bo też stracili zaufanie do nowych premier i do dużych marek. I też wzrasta świadomość graczy na temat jakości gier, na temat tego, czego oczekują od gier i na temat tego, co chcą, żeby w tych grach było i co ich jara i co uważają za dobre w grach. Moim zdaniem ta świadomość wzrasta i tutaj ta świadomość większa jest zaletą twórców internetowych, niezależnych, którzy analizują gry, którzy tworzą na ich temat bardzo dużo materiałów i przed kupnem, przed wydaniem tych 70, 80, 90, $100, czyli dla nas to jest 300-400 zł, jesteśmy w stanie zasięgnąć wielu opinii, być bardziej świadomym. Ten gracz jest teraz staje się coraz bardziej świadomie. Widzimy to po grach AAA, gdzie ta sprzedaż nie jest już aż taka duża.
I to są wszystko te czynniki, które moim zdaniem sprawiają, jest bardzo trudno, żeby gra osiągnęła sukces i nie dziwię się mniejszym twórcom, że są wokalni na ten temat, że narzekają. Ja wiem, że narzekanie to zrób lepiej, ale narzekają, mają prawo. Mają prawo być sfrustrowani, mają prawo to powiedzieć. Twórcy inni mają prawo im powiedzieć, że przestańcie płakać. Wiecie, to jest internet, to jest dyskusja, ale rozumiem te argumenty, bo te argumenty są poparte po prostu tym, jak wygląda nasz rynek. Ale oczywiście mamy te gry, które są wyjątkami. Mamy te gry, które się wybiły. Mamy te gry, które się sprzedały niesamowicie, które osiągnęły sukces, a nie były dużymi grami, które osiągnęły sukces, a były indykami, których marketing poszedł albo dwutorowo, albo typowo viralowo. Na przykład Balatro poszło typowo viralowo. Clair Obscur dwutorowo, ponieważ był marketing, było wspieranie przez Microsoft. Nie możemy o tym zapominać, ale nie ujmuje twórcom i nie ujmuje tym, że też poszedł viral i że to jest świetna gra naprawdę. To jest naprawdę świetna gra. Są te przypadki, które mogą być brane za argument, że da się, że są pewne czynniki, są pewne metody, rzeczy, są pewne faktory, które sprawiają, że pewna gra się wybije, a pewna nie. I chciałbym w następnym filmie wziąć przypadek Clair Obscur, przeanalizować, dlaczego Clair Obscur się wybiło, według mnie. Jak przy połączeniu tradycyjnego marketingu, przy połączeniu, powiedzmy, tego szczęścia, tej wiralowości, tej pójścia w viral, ale też byciu świetną grą. Bo jeżeli Clair Obscur by było gówniane, to by się tak nie rozeszło. W połączeniu tych wszystkich faktorów wyszedł nam naprawdę świetny sukces gry właśnie AA, co jest bardzo ciekawe, bo mówiłem właśnie na początku, że AA jest najtrudniejszym rynkiem i im się udało. Chciałbym to przeanalizować, ale to w kolejnym filmie, bo ten film już jest za długi. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Napiszcie w komentarzu, jak uważacie, jaki jest wasz pogląd na taki właśnie bardziej chodzony, kręcony. Mogę zrobić w ten sposób content, taki bardziej luźniejszy, ale ustrukturyzowany. Dajcie znać w komentarzu, a ja się z wami żegnam. Na razie, besoski, papatki.